Deszczyk pada. Co my tu dzisiaj mamy? Takie talerzyki. Chyba po 50 centów, ale bardzo porysowane. Ale ciężka, no będzie też kryształ. To ładna patera. Taka mała, niewysoka, znaczy nieduża. Tutaj widzę, że jestem na półkach, gdzie są same kryształy albo takie szkło podobne do kryształu. To jest ładne, bardzo ładne. Za 7 euro. To też ciekawe. Tutaj mamy bardzo ładny ten talerz. Za 3 euro, bez sygnatury. A ten za euro 50. Też nie ma sygnatury, ale za euro 50 bardzo ładny. Takie złocenie na boczku. Tutaj też mamy parę mebli. Taki stoliczek z mosiądzu zapewne. Taką szafeczkę za 25. Nie da się otworzyć. Ten też się nie da otworzyć. A to jest piękny. Ten jest piękny. Stolik za 100. Bardzo ładny. Ale 12,50 za sztukę. Ładne, mam podobne w sumie w domu, ale zapłaciłam wtedy jakoś 5 euro za wszystkie. A ten sklep jest tutaj droższy zawsze. Ale to tutaj się trafiają naprawdę fajne znalezisko. O, jakie ładne, patrzcie. Schumann. Schumann. Bardzo ładny. Ten większy jest za 9,50. Flora. Rosenthal. KPM. Za ile? Za 5,50.
Mamy taką ciekawą wazę. Znaczy wazę, ja mówię waza, bo po niemiecku się mówi waza, ale to jest wazonik. I ona kosztuje 4,50. Z bąbelkami. Całkiem ładna. Lubię takie stare, trochę coś ala pruszków, porcelit, nie? Lubię takie. I tutaj to kosztowało euro 50 za mlecznik, cukierniczki nie ma i 50 centów sztuka, po prostu za sztukę. A to cały komplet 6,50. To takie czarki są do herbaty. Bardzo ładne. Takie zielonkawe. A co to tutaj jest? Taka stara porcelana. Bez sygnatury, ale z jakimś numerkiem. I one są po euro 50 sztuka. Tu coś bardzo starego. Bez sygnatury. Euro talerzyki. Filiżanki też euro. Bardzo ładne. To na pewno jest bardzo stare. I tak wygląda dzbanek. I cukiernica też duża. Myślę, że jest bardzo stary. Może być nawet koniec XIX wieku. Jest bardzo ładny. Tu ma tak z tyłu. Niby jest jakaś taka mała sygnaturka, ale nie widać co. Ja go jeszcze raz chwycę. No i tą sygnaturę ma tylko pod dzbankiem i tylko pod cukierniczką. Na pewno bardzo stary. Ale bardzo ładne. Co tu jeszcze mamy? No tu też mamy antyk w nawiasach. Mamy taki ładny dzbanek za 9,50 i to jest coś nowego. A tutaj cukierniczka z Bawaria. I taki dzbanek mamy jeszcze i to jest Winterling. Za 29 euro, zobaczcie. Chociaż 29 euro. Taki komplecik bez dzbanka. 2, 4, 6. Aha, tu jednego talerzyka większego brakuje. A ten jest jakby dodatkowy. Co tu jeszcze ciekawego mamy? To jest fajne. To jest chyba na szampana, nie? Do schładzania. W środku jest takie trochę zniszczone, ale to jest na pewno posrebrzane. Bardzo ładne zresztą. Z takimi lwami. Ile to kosztuje? Piękne. 25 euro. No. Mam taką bombonierę. Za 6,50. To zapewne Capo di Monte, chociaż nie ma sygnatury, ale bardzo podobne.
A tutaj mamy Ingress Weiss. Nie znam tego. A ciekawy jest ten stół też. Cały z drewna. Bardzo ładny ten stół jest. Ale to krzesło. Ja jak próbowałam podnieść, to jest dosłownie masakra. Ciężar wielki. Nie wiem, ile ta komoda kosztuje, bo to chyba nie ma ceny. A ten stół z krzesłem 129. Ale ta lampa jest też fajna, patrzcie. Za 29 też. Patrzcie, jakie fajne. O, ja cię kręcę, to jeszcze jest pełne. Ile guzików, wszystkiego. Ale zarąbiste. Jezu, to jest pełne wszystkiego. O, szok. Skarby. Ja cię kręcę, patrzcie. Wszystko tu jest. Grabki, szpilki. Fajowe naprawdę. Łyżeczki. No. Czy to będzie widać? Całkiem ładne te kieliszki. Jest ich 6 sztuk i kosztują 12 euro, więc to bardzo dobra cena. A co tu mamy? Tu mamy Winterling za 39. Ale wiecie co? Mi się bardzo podoba ten stół, co tu stoi. Jest piękny. Nie wiem, czy go dobrze widać. Jest bardzo duży. To jest taki stół do kanapy, do rogówki. Kosztuje 69 euro, ale jest naprawdę fajny. Tu ma takie metalowe i taką bardzo grubą szybę, ale tu jest delikatnie uszczerbiony. Ale fajny. Co tu mamy ciekawego? Taką wielką lampkę do wina. No raczej nie do wina, ale raczej na ozdobę. A tutaj taki fajny statek. Za ile? Za chwilę. Za 9 euro. Za 9 euro. Ups. Potknęłam się o krzesło. O tron, można powiedzieć. Wiecie co, on jest taki trochę tu i tu, jakby tak popękany. Ale ogólnie jest bardzo ładny. Tutaj w tym sklepie to tak mydło i powidło wszystko naraz czasami. Makaron. No nie wiem, czy bym kupiła tu makaron, to jakieś specjalna żywność, mleko, żelfix. No ciekawe rzeczy. To pewnie już dawno po terminie. Do 2027, a nawet nie. Co to jest? A to jest ten białko. Białko. Torebki na prezenty. Jakieś termosy, nie termosy. Jeszcze więcej termosów. A tu na tej regale mamy różne kufle. Przeróżniaste kufle. Tu znowu mamy poniżej różne jakieś pojemniczki na świeczki. Tu jaka fajna świeczka, patrzcie. Taka jakby rzeźbiona. Co tu jest? Nie wiadomo, jakieś kwiatki trochę.
One przeważnie, te wszystkie rzeczy tutaj, jak nie mają cen, to przeważnie są po euro. O, tu bardzo coś ciężkiego. Tu są też jeszcze z tyłu świeczki różne. Mnóstwo świeczek. Mniejsze, większe. A tutaj lalki. Podejrzewam, że mogłaby się jakaś, może nawet krakowianka znaleźć. Kto wie? Kto wie? No i zaczynamy szkło oglądać. Co tu mamy dzisiaj ze szkła ciekawego? Co mi się tu rzuci w oczy? Zaraz zobaczymy, co mi się rzuci w oczy. Coś ciekawego. Po 50 centów takie. A tutaj niżej taki Leonardo, nowoczesny chyba. Cztery sztuki po euro. No niestety tutaj czasem się zdarza, że tych 6 jednak sztuk nie ma. Tutaj też są, widzicie, po euro. I też 4. I to jest do jajek. Bez sygnatury, ale bardzo, bardzo ładne. Tu jakie ładne talerze, niby głębokie, ale bardzo płytkie. 3 sztuki po 2 euro. No to jak mnie mam, jest to przystawek. Przystawek w sensie, no wiecie, koreczki chyba. Zobaczcie, jaki piękny ten łabędź. Bez sygnatury, ale jest duży, naprawdę duży. 6 euro kosztuje. Bardzo ładny. Można w nim coś posadzić. Albo chociażby wsadzić doniczkę na przykład z jakimiś fiołkami. Będzie pięknie wyglądać, nie? No. Co to jest? Czechosłowacja. Tak myślałam, że to Czechosłowacja. A tu chyba drugi z tej samej jakby... Nie wiem, co to jest, ceramika chyba. I to jest to samo. Ja chciałam wziąć jeden. Zobaczcie. To jest dokładnie to samo, tylko jeden jest większy, drugi mniejszy. Ale ja sobie tylko ten większy wezmę. Co tu jeszcze mamy? O, takie kieliszki kryształowe. Francuskie. Za 6 euro. A te tutaj mamy po 50 centów sztuka. Też bardzo ładne. Dopiero co mówiłam o laleczkach takich, wiecie, jak krakowianki polskie. Myślę, że to jest jakaś polska lalka, ale nie pisze nigdzie. Nie pisze nigdzie. Ona kosztuje 4 euro. Ta lalka. O, coś co ja zbieram, tylko że tu kosztuje 12 euro. A ja na Flomarku kupuję za 2, 3.
No więc poczekam. Na Flomarku kupię kiedyś, może mi się uda znowu. No to ładne. Ładne do kawy, piękne są. Po 4 euro za komplecik. O, tu też jest coś fajnego. Taka patera. Za 4 euro. I tu dzisiaj można by dużo rzeczy fajnych kupić. A te kosztują po 10 euro za 5 sztuk. I to jest kryształ. Co za pogoda i znowu leje. Witajcie kochani, dzisiaj jest trochę z drugiej strony, zobaczymy jak to wyjdzie, czy tutaj może być lepsze światło od strony okna, więc może to, bo tak ostatnio z drugiej strony widziałam, trochę ciemno było, dlatego dzisiaj próbujemy z drugiej strony, jeszcze nie dorobiłam się niestety żadnej lampy takiej specjalnej do nagrywania. Słuchajcie, moje zakupy z dzisiaj są takie, pierwsze talerze z Schumana, już Wam je pokazuję, przepiękne, ażurowe, może pokażę z bliska jak wyglądają, są też złocone naokoło. Wiecie co, one mają tak troszkę tutaj na tych rantach tak trochę wytarte, ale nie wszędzie. Ale mają prawo, to są bardzo stare talerze. Słuchajcie, to są talerze, ja sobie zapisałam, bo ja jeszcze z Schumana nie mam nic. Ani razu jeszcze Schumana nie kupiłam, bo nie trafiło mi się coś fajnego. I słuchajcie, sygnatura wskazuje na lata 1918 do 1929, więc mają około 100 lat, jest bardzo stare, nie? To jest ten mniejszy talerzyk. I tak wygląda. Słuchajcie, one niby są do powieszenia. Czyli ja tutaj, widzicie, na tym nie ma nic do powieszenia, ale na tym drugim mniejszym ktoś dorobił tutaj taki sznureczek. Wiecie co, to raczej nie jest specjalne miejsce do zawieszenia czegokolwiek. Wydaje mi się, że te małe talerzyki może nie są do powieszenia, natomiast ten duży, widzicie, ten duży ma specjalne tutaj dziurki do powieszenia, więc ten duży jest jakby rzeczywiście jako talerz do powieszenia. Słuchajcie, pokażę Wam sygnaturę, jak wygląda. To jest na dół. Tak, to jest na dół. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Ta sygnatura jest troszeczkę taka rozmazana. Zobaczę, czy na innych talerzach nie ma lepszej tej sygnatury. Może ten będzie lepszy. I piszę po prostu na nim Schuman. Jest to jakiś taki, wiecie co, lew z koroną, coś takiego. I piszę na nim Schuman i tak wyglądają. I ten kosztował mniejszy, mam dwa takie mniejsze. I ten mniejszy kosztował 4,5 euro, a ten większy kosztował 9,5. I myślę, że są przepiękne. Naprawdę są przepiękne. Są w idealnym stanie. Też sprawdzałam, czy tutaj te dziurki może nie są jakieś uszkodzone, bo to się zdarza w takich ażurowych talerzach, że jakaś dziurka jest przetarta albo po prostu brakuje kawałek. Tutaj się takie coś nie zadziało. Także dobry zakup. Kosztowały mnie około 20 euro wszystkie 3 i są przepiękne. Także cieszę się, że mi się udało je zakupić. No i drugą rzeczą, słuchajcie, z dzisiaj, a jest tych rzeczy tylko dwie, nie mam więcej rzeczy z dzisiejszych zakupów i jest to też rzecz kompletnie niesygnowana. Zobaczcie, widzieliście tego łabędzia na filmiku, jest bardzo ładny i ma taki bardzo nietypowy kolor, jest nie biały, tylko jest taki, wiecie, taki kremowy, bardzo piękny kolor ma. Słuchajcie, to jest jeszcze na nim cena, bo ja jeszcze jej nie zmyłam, w ogóle muszę go umyć, chociaż on, powiem szczerze, wcale nie jest bardzo brudny.
Mój plan jest taki, wiecie co, żeby wsadzić do niego kwiatka. I ja Wam pokażę tutaj, jak ten kwiatek może wyglądać w takim łabędziu. Mniej więcej jak to może wyglądać. I to po prostu bardzo, bardzo fajnie wygląda, zobaczcie. Może z drugiej strony, bo tutaj będzie bardziej głowa, tu będzie widać. Myślę, że za 6 euro takie coś. Muszę tylko obciąć chyba ten suchy koniec i będzie to bardzo ładnie wyglądać. Chyba obrócę go w drugą stronę za chwilę. W każdym razie jakikolwiek kwiatek, czy jakieś fiołki, czy jakieś kwiaty, wiecie, które kwitną, będą przepięknie w takim łabędziu wyglądać. I myślę, że za 6 euro ten łabędź był wart kupienia. Tak, i to są dwie rzeczy, które, słuchajcie, zakupiłam w tych sklepach używanych, ale mam dzisiaj jeszcze dla Was jedną rzecz. Albo, moment. Mam jeszcze dzisiaj jedną rzecz, którą zamówiłam w internecie jakiś czas temu i już do mnie dotarła. I słuchajcie, to jest taka figurka. Jest to figurka żyrafy. Jak myślicie, co to jest za manufaktura? Fabryka w zasadzie, nie manufaktura. Bardzo pięknie zrobiona. Mała. Słuchajcie, to jest Łomonosow. Już mam jedną rzecz z Łomonosow. Jest to fabryka porcelany w Rosji z taką sygnaturą. Słuchajcie, w internecie sprawdzałam to. W ogóle jest taka seria, Łomonosow robił taką serię, gdzie jest bardzo dużo zwierząt. Są niedźwiedzie, są niedźwiadki, mniejsze, większe, są właśnie żyrafy. Potrafi być też taka żyrafa 20 cm, moja jest ta mniejsza. Są też żyrafy w różnych pozach, nie tylko, że tak powiem, taka jak moja siedząca. Jest taka też, która się kładzie, więc jest ich trochę. Zobaczymy, czy to trafi mi się jeszcze jakaś inna. Być może trafi mi się jakieś inne zwierzątko, niekoniecznie żyrafa. Figurka kosztowała 10 euro mnie. One normalnie kosztują tak mniej więcej między 70 euro a 130, tak mniej więcej chodzą, bo tak widziałam w internecie. Więc moja zadyszka jest naprawdę dobrym łupem. I nie jest nigdzie uszkodzona, jest idealna i w bardzo dobrym stanie. Tak, czego mnie zaczepiasz tutaj cały czas? Chodź się tu pokaż. Chodź się tu pokaż. Mordeczku, ty mój mordeczku, nie wiem, tu musisz się pokazać. Tutaj do kamery, tak. Do kamery się pokaż, no. Tak, tak. To jest nasza Maja. To jest nasza Maja. I nasza Maja ma 6 lat. Taka czekoladka. Tak, taka czekoladka. Dobra, tak. Chciałabym z tego miejsca jeszcze bardzo pozdrowić i polecić kanał Stare Ale Jare. Pan z tego kanału również mnie bardzo polecił, za co w ogóle bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło. Nie spodziewałam się, więc ja również z tej strony chciałabym jakby odwdzięczyć się i również ten kanał polecić. Słuchajcie, zajrzyjcie do tego pana, który sprzedaje przepiękne rzeczy przez internet. Jakby robi to na żywo, przez live'a i pokazuje w tym momencie po prostu te wszystkie rzeczy, które ma na sprzedaż. Dużo o nich mówi, jest to bardzo ciekawe, także polecam i zajrzyjcie tam, na pewno warto. No i dziękuję moi kochani, że wytrwaliście do tego miejsca. Mam nadzieję, że się Wam podobało, że macie jakichś swoich faworytów. Moim faworytem chyba dzisiaj jest porcelana od Schumana, bo jest przepiękna, chociaż Łomonosow też kuje w oczy. Także bardzo fajne rzeczy mi się trafiły. Słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiaj. Jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie mój kanał, bo nie zamierzam się stracić. Będę na pewno nagrywać co tydzień dla Was, bo jest to moja pasja i bardzo lubię to robić. Bardzo lubię chodzić na frymarki. Sprawia mi to nieziemską przyjemność. W związku z tym zapraszam i za tydzień widzimy się znowu. Pa!